Cześć, witajcie na kanale Agnieszka Grzelak Beauty. Już trochę się podkurowałam, czuję się lepiej, więc wracam do Was z kolejnym dziwnym challenge'em. Jeżeli nie obserwujecie mnie na Instagramie, to z pewnością mogą Was dziwić moje paznokcie i możecie się zastanawiać, o mój Boże, co to jest, skąd ona je ma? Więc polecam obserwować Instagrama, tutaj. Tak, ale dla szybkości tylko wyjaśnię, że zrobiłam je przy mojej ostatniej wizycie w LA. I tak jak pojechałam na Halloween i zrobiłam wam halloweenowy film tutaj, jak ludzie się bawią na Halloween w Stanach i impreza Anastazja Beverly Hills, ta wielka coroczna halloweenowa impreza Anastazji Beverly Hills. Byłam tam w tym roku, więc jeżeli jeszcze nie widzieliście, to koniecznie oglądajcie. Ale przechodząc do tego odcinka, wpadłam na pomysł zrobienia śmiesznego challenge'u, w którym moja przyjaciółka, przyjaciel, koleżanka, kolega bądź ktoś zupełnie randomowy wybiera mi kosmetyki i wkłada je do kosmetyczki. I zaprosiłam moją koleżankę Darię i powiedziałam jej, wybierz co chcesz, byleby było z każdej kategorii. Więc jak widzicie, trochę rzeczy tam się mieści. Daria skompletowała mi tą kosmetyczkę i ja nie mam pojęcia, co jest w środku. Nie zaglądałam do niej i po prostu z tego, co mi wybrała, mam skompletować makijaż. Od razu na wstępie powiem, że Daria bardzo się śmiała w trakcie kompletowania tej kosmetyczki, więc może się okazać, że będzie to dla mnie trudny challenge, ale do dzieła. Otwieram kosmetyczkę i spróbuję nie podglądać, w sensie nie podglądać, co jest w środku, tak nie patrzeć na wszystko, tylko znaleźć pierwszy produkt, czyli bazę. Więc niech ja tu sobie pogrzebię. O, staram się nie patrzeć, ale to jest takie trudne. Gdzie jest baza? Baza? Jakaś... O, znalazłam bazę. A więc Daria wybrała mi bazę Honey Dew Me Up od NYX. I to jest, słuchajcie, baza kolagenowa ze złotem w środku. Daria, zaszalałaś. W ogóle mam nadzieję, że sprawi Ci radość ten film, Dario. I Wam też. Bo pierwszy raz coś takiego robię i mam nadzieję, że się Wam spodoba. Założę moją nowo zakupioną opaskę do włosów. Brawo, Agnieszko. Chciałam to zrobić bardziej fancy. Nawet tego nie potrafię zrobić dobrze, serio. Nie wygląda to powalająco, ale może jeszcze kiedyś znajdę sposób na to, żeby to wyglądało lepiej. Ale na razie musi być tak, jak jest. Czas przejść do bazy. Jest taka śmieszna szpatułka, trochę właśnie jak taka ala do miodu. I ta baza się mega ciągnie, bo jest właśnie na bazie kolagenu. Więc sobie wybiorę trochę. To nie powinno iść na usta. I na oko też nie. To jest taki minus trochę tej bazy, że właśnie ona tak się mega ciągnie slajmowato. Dobra, ale wydaje mi się, że rozprowadzę ją po prostu palcami. Dobra. Baza jest. Czas znaleźć podkład w tej przepastnej kosmetyczce. Daria poleciała grubo i wybrała mi podkład Huda Beauty, który się nazywa Fox. Tak, po francusku nie wiem czytać, no jakiś tam filter, Fox filter, filter. Nienawidzę tego. W każdym razie robiłam jakiś czas temu film, gdzie porównywałam podkład właśnie Hudy do Fenty. I jeżeli jeszcze tego nie widzieliście, to tutaj będziecie mieć linka. Zrobiłam tam dosłownie takie porównanie, wiecie, wszystkiego od opakowania po trwałość i tak dalej. No, będzie full cover, a więc... I ogólnie Daria wybrała mi też gąbeczkę. Dużo osób narzeka na zapach tego podkładu, a mi się bardzo podoba. Tak dobrze mi się kojarzy. Taki kwiatowy, taki trochę ala właśnie perfumowy. Może do tego nie wszystkim podchodzi, bo nie wszyscy pewnie lubią takie kwiatowe perfumy. Powiem wam, że przez to, że byłam chora, a wcześniej byłam u mamy w Szwajcarii w odwiedziny, to tak dawno się nie malowałam, że to będzie naprawdę interesujący film dla mnie. Dźgnęłam się paznokciem w nos. Ja zawsze lubię sobie na początku rozkładać podkład trochę na skórze, zanim przyjadę gąbeczką, żeby tak się równiej rozłożyło. To chyba by było na tyle. Następna rzecz to pewnie będzie korektor. Znowu biorę torbę. Tutaj znalazłam jeden. Nie wiem, czy to będzie jedyny. W każdym razie to jest Born This Way z Too Faced. Jeszcze tylko szybko zobaczę. Chyba jedyny. Więc to jest akurat, mam nadzieję, że mój kolor, bo mam różne kolory w tym, więc to chyba jest ten jaśniejszy. No ale dam radę. W ogóle po tym podkładzie w zasadzie nie potrzeba korektora, ale nałożę sobie trochę jaśniejszego czegoś pod oko. Troszeczkę tu.
Może trochę wokół nosa też jaśniej. I znowu biorę tą samą gąbeczkę. To położyło sprawnie i obyło się bez bólu. Co dalej? Pewnie puder, chociaż jeszcze zależy, czy bronzer jest w kremie, czy w... nie, bronzer jest w pudrze, więc chyba mogę użyć pudru do zapudrowania twarzy i Daria wybrała mi... O, proszę bardzo! Puder sypki od Lancome. Taki z taką piękną różyczką. Nie wiem, czy będziecie w stanie to zobaczyć, ale on jest taki elegancki. Wysypię sobie trochę na wieczko. I od razu mówię, że staram się naprawdę nie patrzeć za dużo na tej kosmetyczki, tylko tak skupiam się na tej rzeczy, którą mam znaleźć, żeby sobie nie psuć niespodzianki. Bo dla mnie też jest fajniej, kiedy to jest niespodzianka, a nie kiedy od razu wiem, co tam mam. Jedynym minusem tego pudru chyba jest to, że ten puszek jest taki malutki. Ale pewnie też zależy, kto co lubi. Ja jestem przyzwyczajona do takich większych puszków, a właśnie ten puder ma taki dosyć mały. Ale przynajmniej działa dobrze. No, na razie jedynym zaskoczeniem do tej pory od Darii był ten podkład chudy. Teraz wydaje mi się, że w takim razie jest czas na... A może brwi? Może nie bronzer, tylko brwi? No, zróbmy brwi. Więc to sobie odkładam na bok. Może jeszcze tego będę potrzebować. I co tu jest do brwi? Jest! Oh no! To znaczy... Oh yes, z jednej strony, a z drugiej strony oh no, dlatego, że to jest z Benefitu Gimme Brow i ja tego używam jako taka wykończeniówka, bo to jest kolorowy żel do brwi, ale on nie wypełnia tak dobrze, w sensie dla mnie ja potrzebuję najpierw kredką albo pomadą i potem używam tego jak takie wykończenie, wiecie, taki, żeby nadać kształt, żeby tak wszystko pięknie zatrzymać, więc uwielbiam ten produkt, ale na sam koniec. I... jestem pewna, że to będzie dla mnie za mało. Jeszcze raz spojrzę. Tak, to jest jedyny produkt do brwi. Dobra, ale dam radę. Jest to kolor numer 3, więc ten ciemniejszy, bo mam jeszcze 2. Więc z tego da się może, tak wiecie, coś uzyskać. Teraz się zaczęłam stresować, naprawdę. Wezmę inne opakowanie od bronzera, żeby mieć mniejsze lusterko. No i lecimy. Ja po prostu już wiem, jaki to daje efekt. To daje mocny kolor, ale... nie nada się temu tak ładnie kształtu, w sensie, że wiecie, nie wyrysujecie sobie tak ładnie brwi jak kredką, ale może nie będzie aż tak źle. Może przesadzałam, jak zwykle. Zobaczcie, no dobra. Nie jest najgorzej, to wygląda trochę jak zrobione właśnie jakimś takim cieniem do brwi. Szczerze mówiąc, nigdy nie używałam tego żelu tak po prostu, samego, wiecie, z pudełka, ale nie jest najgorzej. Bardzo się staram wyrównać ten kształt chociaż trochę. No, nie jest idealnie. Dobra, zanurzę jeszcze raz. Dzięki, Daria, ogólnie dzięki. O nie. No, dobra, okej. Jestem w stanie nazwać to w miarę wypełnioną brwią. Myślę, że z drugą też sobie dam radę. Znalazłam taki sposób, żeby właśnie wypełnić mocniej jakąś przestrzeń, że gdyby końcówką tak smyram, no właśnie tak jak teraz, bo ona ma najwięcej produktu i wtedy się najwięcej nakłada. Nie wiem co robić! Ogarniesz to. No dobra, chyba nic więcej nie da się z tym zrobić, ale o dziwo ten żel kryje mocniej niż myślałam. Wydawało mi się, że to będzie jednak większy problem, ale wyrównam to jeszcze wszystko korektorem, bo go mam i zrobimy to bardziej sharp. Wzięłam sobie płaski pędzelek i spróbujmy. To jest też, jak jest coś tak precyzyjnego, to się zawsze skupiam i nic nie mówię. I jak taki, wiecie, ponurak siedzę. Ja nawet się do was nie odzywam, ale próbuję to uratować. Może nie jest najgorzej. Staram się, ile osób ogląda ten film i się po prostu śmieje z mojej beznadziejnej sytuacji, albo bardziej z mojego beznadziejnego w ogóle podejścia do wszystkiego tutaj. No dobra. Są trochę grube, nie powiem, ale cóż, może nie jest źle. Mogę przejść dalej. Co bym zrobiła? No to teraz może jeszcze pokryję pudrem to, co sobie przed chwilą tutaj namazałam. O, patrzcie, teraz mały puszek się przydaje do takich okolic oczu. Teraz bronzer. Już go tu widziałam, bo patrzyłam, czy ma być suchy, czy mokry. I jest suchy i jest to Benefit Hoola.
W zasadzie Hula od Benefit. Ma przepiękny odcień takiej ciemnej opalenizny, więc bardzo mi się podoba. Jest taki między chłodnym a ciepłym. Taki można powiedzieć kultowy ich bronzer i w ogóle kultowy bronzer, taki w miarę naturalny. Więc wezmę sobie do tego pędzelek. Może wezmę taki po prostu duży, płaski. Bo nie będę robić jakiegoś super takiego, wiecie, mocnego konturowania. Tylko właśnie taki sun-kissed look. Okej, bronzer jest i też bardzo go lubię, więc dzięki Daria, dobrze trafiłaś. Teraz może róż. Już mało produktów zostało. Przypał. Nie wiedziałam, że Daria wybrała mi róż w kremie. Jest to róż z Etude House i nazywa się Sweet Recipe Cupcake All Over Color. Sweet Recipe Cupcake All Over Color. W każdym razie uwielbiam ten kolor, spójrzcie tylko na to. Jest idealny, taki przepięknie brzoskwiniowy, bardzo ładny, natomiast problemem jest, że już mam puder, ale spróbuję to jakoś rozwiązać. Dajcie mi chwilę. Spróbuję sobie może wziąć taki mały pędzelek do różu i może tak delikatnie troszeczkę, wiecie, tak przypacam. W ogóle zawsze używam palca do nakładania tego różu i nakładam go przed pudrem, no ale dobra, będzie działać. Załóżmy, że będzie działać. Trochę się pokazuje, ale jakoś tak bardzo malutko. O, dobra, jest go więcej. Widzicie, on jest taki jasno, taki bardzo jasny odcień, soczysty. O, może potem ewentualnie na niego jeszcze nałożę jakiś cień do oczu, jak już zobaczę, jakie mam cienie. Aha, to wtedy ewentualnie mogę sobie coś tam dopruszyć, ale nie no, pokazuje się. Dobra, trochę to zajęło, ale myślę, że jest całkiem spoko i chyba nie popsułam za dużo pod spodem. Ciekawa metoda nakładania. I w ogóle tak pięknie pachnie brzoskwinką. Serio, mam wrażenie, że robiąc ten makijaż, ten konkretny, jestem jak ten pies, który siedzi przy komputerze i klepie i jest I have no idea what I'm doing. Ja się trochę tak czuję w tym momencie. Nie wiem, czy to przez to, że to nie ja wybierałam kosmetyki, czy to przez to, że po prostu już tak dawno się nie malowałam, że zapomniałam, jak to się robi. No dobra, okej. Nie ma co płakać nad rozlanym mlekiem. Teraz zastanawiam, czy mam nakładać rozświetlacz, bo taki mokry... No właśnie, taki mokry róż jest bardzo dobrą bazą na rozświetlacz. Czy poczekać i najpierw zrobić oko? Ale w zasadzie nie mogę się już doczekać rozświetlacza, więc może to zrobię. Znowu zaglądam do mojej bezdennej torby, w której już jest mało rzeczy, naprawdę mało rzeczy. I Daria wybrała mi rozświetlacz od Lovely i to jest nowa wersja kolorystyczna, bo to jest Pink Bite. Ja mam jeszcze u siebie Gold Highlighter po prostu. To jest poprzednia wersja, gdyby, a to jest nowy odcień, którego jeszcze nie miałam okazji testować, więc Daria wybrała mi nowość z tych moich rzeczy i mam nadzieję, że będzie równie mam nadzieję, że będzie równie dobry jak ten Gold, bo tutaj z tego co widzę w opakowaniu, on jest taki troszeczkę jakby szampański, ale ma nazwę Pink Bite, więc powinien być... nie wiem, czy tylko ja to widzę w lustrze, czy wy jesteście w stanie to zobaczyć w kamerze, ale on się mieni przepięknie. No dobra. I oczywiście nałożę palcem, żeby był jak najbardziej intensywny. Chodź tutaj, rozświetlaczu. Rzeczywiście ma taki różowy odcień, ale on jest właśnie w takim odcieniu, jakby to powiedzieć, że to nie jest taki typowo różowy, tylko ja bym powiedziała, że on jest taki troszeczkę jakby połączenie beżu z różem. Nie wiem, co jest w rozświetlaczach takiego, że ja po prostu od razu się cieszę. Cieszy mi się Japa, no i co mam zrobić? On nie jest taki typowo różowy. Ma oczywiście różowy pobłysk, te różowe takie drobinki odbijające światło, ale on jest w takim odcieniu à la beige, właśnie jakiś taki szampański z różowym podbiciem. Teraz już mi nie straszne następne kosmetyki, które mi wybrała Daria, bo mam mój rozświetlacz. Zauważyłam, że jestem strasznie niedbała z rozświetlaczem, tak go nakładam, serio, zauważyłam, że nakładam go w coraz więcej miejsc, tak, a tu jeszcze, a może jeszcze tu dołożę, a może jeszcze tutaj. Okej, poprawił mi się humor. Nie to, żebym miała zły, ale jak zauważyliście, rozświetlacz jednak poprawia mi humor dosyć mocno. Okej, więc teraz w takim razie czas na oczy. I tutaj Daria miała dosyć duże pole do popisu, bo mogła wybrać albo z pojedynczych cieni, albo z palet, albo i paletę, i pojedyncze cienie, więc szykujmy się. Okej, widzę paletę. Tak. Okej, więc to jest NYX Ultimate o nazwie Brights,
Czyli to są po prostu takie kolory i z nimi mamy stworzyć makijaż. Zobaczę jeszcze, czy przypadkiem nie ma czegoś innego, co by na przykład uratowało trochę sytuację, jakiś czarny cień albo nie wiem, brązowy. O, poczekajcie, coś jest. Dzięki, Daria. Nie ma to jak uratować mnie w sytuacji. Może jeszcze coś, czy tu już nic dla mnie nie ma. Więc nie ma dla mnie ratunku. Daria stwierdziła, że nie wybierze mi żadnego czarnego cienia, żebym mogła coś z tym zrobić, albo żadnego jakiegoś ciemnego, tylko mam wszystkie kolorowe i jeszcze dorzuciła mi ten. Ale on w zasadzie mógł iść też trochę na róż i chyba go potem jeszcze dołożę, żeby... Ale dobrze, kolorystycznie to się zgrywa. Różowy rozświetlacz, jakiś różowy cień, różowe włosy, różowa opaska. Teraz naprawdę się zastanawiam, czy mam robić różowy makijaż, skoro wszystko jest takie różowe. Czy mam zrobić coś innego, ale po prostu jak tak patrzę na te kolory, to... Na pewno ten jest przepiękny, tego chcę użyć. I ten jest też ładny. Widzę, że Daria nie dała mi żadnej bazy pod cienie, a w przypadku takich intensywnych kolorów to naprawdę by się przydała, ale będę musiała użyć w takim razie znowu korektora. Po prostu spróbuję go nałożyć trochę więcej, nie wiem, czy to zadziała, ale nie traćmy nadziei. Świat jest piękny i pełny kolorów. Chyba będzie działać, bo klei się, jest jasne, czyli to, co baza powinna mieć. Tyle warstw mam na tej powiece. Daria, mam nadzieję, że jesteś z siebie zadowolona. No cóż, nie ma tak dać ludziom wybór, co chcą zobaczyć, to zawsze chcą zobaczyć tą najdziwniejszą rzecz. I to chyba moja najbardziej kolorowa paleta, którą mam. No dobrze. Zacznę więc od tego pięknego fioletowego koloru, jako taką bazę naokoło. I może użyję sobie... takiego pędzelka puchowego. To jest śliczny kolor, który przypomina mi trochę ten kolor w palecie Norwina, tylko tamten jest bardziej niebieskawy. On się nazywa Soul. Jedziemy. Ładny, to jest odcień ładny, taka lila. Może go trochę pomieszam jeszcze. Kurczę, boję się go mieszać, nie. Albo może, nie wiem, dobra, nie. Na razie nie mieszam, na razie po prostu nakładam ten fiolet, tak żeby stworzyć sobie taki kolor przejściowy. Tak go po prostu nakładam jak najszerzej. Zaczyna się dobrze, zobaczymy jak się skończy. I może jeszcze nałożę na dolną powiekę. O, patrzcie, bez bazy to wcale tak dużo nie daje. Dobra, żeby chociaż trochę tego koloru było. Ale mi się podoba, jak to się tak błyszczy pięknie. Od razu mi dodaje otuchy do malowania oka. Myślę, że fiolet mamy z głowy. Teraz użyję też takiego okrągłego, ale trochę bardziej precyzyjnego pędzelka i wezmę ten ciemny fiolet i podkreślę sobie nim załamanie. Dodam jeszcze może trochę tego ciemnego czerwonego, żeby trochę cieplejsze to wyszło. I znowu wezmę ten duży pędzelek i rozetrę. Od góry tylko. Nie jest najgorzej. Teraz nałożę sobie coś tutaj na ruchomą powiekę, więc dodam jeszcze trochę tej bazy i postaram się tak troszeczkę odciąć ten kolor. Tak jak mówiłam, użyję sobie tego pięknego koloru. Mam nadzieję, że będzie równie piękny na powiece. Spróbuję go nałożyć palcem. Okej, jest ładny, ale jest chyba ciemniejszy troszeczkę, ale i tak to chyba ogram. Ale ładnie się odcina od tego fioletu. Nice. I to jest drugie oko tak samo. Teraz wezmę mniejszy pędzelek i spróbuję dać trochę tego żółtego. Tutaj zaraz przy pomarańczowym. Właśnie teraz się zorientowałam, że wyszedł mi z tego trochę taki zachód słońca. Jakby nie patrzeć. I teraz na dolną powiekę może nałożę ten różowy cień, który dodawałam na początku. Dodam jeszcze trochę fioletowego w zewnętrznym kąciku. I to by było chyba na tyle. I teraz brakuje mi tutaj czerni. I mam nadzieję, że jest tutaj magiczny eyeliner albo magiczna kredka, bo bez czerni kolorowe oko nie funkcjonuje. A więc szukam eyelinera. Okej. Jest to eyeliner. Myślałam, że to jest eyeliner, którego ja zawsze używam, bo jest takie samo opakowanie, ale patrzę, że nazwa jest inna. Więc jest to eyeliner z NYX-a, który się nazywa That's the Point. I
Nie wiem, czy kiedyś go używałam już. Nie wiem, skąd go daję. Dobra. Jest cienki. Już myślałam, że jeżeli się nazywa That's the Point, to będzie jakiś taki okrągły i zrobi mega grubą kreskę. Ale dobra, nie jest źle. Więc taki dziwny, bo płaski. Tu jest taki, czyli jest taki cienko gruby. Czyli jest czerń. Dobrze, dzięki Dario, dzięki. Trzeba zrobić kreskę i wszystkiego nie popsuć. Jeszcze trochę nie wiem, jak się obsługiwać tym eyelinerem, bo do każdego się trzeba przyzwyczaić, ale chyba nie jest źle. Ja zawsze używam takiego z pędzelkiem, a ten jest trochę jak marker. Tylko nie wiem, czy ten jest wodoodporny, bo ja zawsze używam wodoodpornego. Trochę trudno jest z nim zrobić taki ostry, wiecie, ostry ten, ale zobaczcie jaka różnica między tym okiem a tym okiem a tym. Od razu lepiej. Perfekcyjnie. Dobra, to teraz tylko Agnieszka Grzelak. Zrób dokładnie to samo na drugim oku. Dobra, myślę, że nie wyszło najgorzej. Cieszę się, że mam tutaj czarny kolor. Czarny kolor daje dużo. Dobrze, to teraz what's next? W takim razie teraz chyba powinna być maskara, ale znalazłam tu jeszcze jeden eyeliner. Dzięki, Daria! Jest to eyeliner z Lovely i nazywa się Magic Eyeliner i jest to Peel Off Eyeliner, czyli tak jakby można było go zdjąć zamiast zmywać. I powiem wam, że trochę mi to zbiło z tropu, bo jak widzicie jest to eyeliner brokatowy, srebrny. I właśnie teraz się zastanawiam, gdzie go nałożyć. Ale wydaje mi się, że... a co by było, jakbym zrobiła tak z tego eyelinera, taką, wiecie, jakby taflę wody trochę? Wiecie, jak jest zachód słońca, woda i to się tak wszystko odbija, to może by to zadziałało. Dobra, zróbmy w ten sposób, czyli Lovely Magic Eyeliner w kolorze 2. Chyba to jest ten kolor, chyba to jest 2. Okej, ale wymyśliłam. Dobra, zróbmy taką błyszczącą wodę tutaj. Ciekawi mnie ten peel-off, powiem wam, bo zwykle brokatowe rzeczy trudno się zmywa, dlatego że one się rozprowadzają po całej twarzy. Próbuję nałożyć, jest w kąciku trochę. Trochę błysku. Trochę świecidełka w wewnętrznym kąciku. No i co teraz? I jest spoko. Błyszcząca woda przy zachodzie słońca. Na pewno od razu widzicie, jak bardzo jestem z siebie zadowolona, że nie ma failu. Bo naprawdę nie miałam pojęcia, co jest w tej kosmetyczce. Dobrze, więc teraz w takim razie maskara. Maskara? Tak, już chyba wszystko zrobiłam. Tylko, o nie, teraz widzę, bo ja codziennie używam zalotki zawsze przed maskarą. I Daria mnie jej nie wrzuciła. Albo specjalnie, albo przypadkowo, ale w takim razie muszę użyć po prostu maskary samej, bez zalotki. W każdym razie Daria wybrała dla mnie, proszę bardzo, Lancome Hypnose w wersji wodoodpornej. Więc Daria jednak wiedziała. Dziękuję. W każdym razie w ogóle, jeżeli chodzi w ogóle o ten tusz do rzęs, to mega się jaram, bo to jest kultowy tusz do rzęs Lancome i w ogóle wszyscy się nim zachwycają, więc jest dla mnie w wersji wodoodpornej też. W ogóle nie wiem, ile z was używa tuszy wodoodpornych, ale muszę powiedzieć, że jest to naprawdę strasznie duży przypał, kiedy musicie używać wodoodpornych, dlatego że nie każda marka ma wersję wodoodporną, a jeżeli ma wersję wodoodporną, to na przykład tylko jakąś jedną. W sensie jeden tusz zrobił wodoodporny, a całe 50 milionów jest zwykłych, więc bardzo się cieszę, że ta ich kultowa Hypnose jest w wersji wodoodpornej, bo jest naprawdę bardzo fajny tusz. Daria zna się na rzeczy. No i słuchajcie, wydaje mi się, że nawet bez zalotki jest git majonez. I teraz dolna powieka, w sensie dolne rzęsy. Więc jestem prawie skończona, pewnie została pomadka i jakiś spray utrwalający, niech ja zobaczę. Dostałam jeszcze sztuczne rzęsy. Daria wybrała mi Ardell i to są Wispies, a w zasadzie demi Wispies. Aha, pomalowałam już rzęsy, no dobra, okej. Natomiast widzę, że nic do tych rzęs nie ma, czyli nie ma żadnej pensety ani kleju, ale to chyba nie ma znaczenia, bo i tak mam jeden klej, którego używam i zawsze nakładam tą samą pensetą. Więc czas założyć pierwszą rzęsę. To są takie wyjątkowo małe, bardzo naturalne rzęsy, które są dosyć krótkie, ale za to gęste, więc jak spojrzę do góry, to widać, że są gęste. I teraz drugie. I gotowe. Rzęski przyklejone.
Kolejna rzecz. Teraz skoro mam taką mocną górę, to jeszcze sobie trochę poprawię dolne rzęsy. Fajnie, bo nawet jak się nałoży drugą warstwę tej maskary, to nie skleja jakoś rzęs, tylko tak ładnie wygląda. Dopiero teraz się zorientowałam, że zapomniałam użyć tego cienia, który Daria mi wyjęła. Więc wezmę jeszcze raz ten mniejszy pędzelek i może dam taką kapkę tego różowego tutaj zaraz na dolnej powiece. Taką jedną kropeczkę. Tak jak się zaczyna ten eyeliner. Użyłam, Daria. No to teraz już zostało tu naprawdę niewiele, tylko 2 produkty, więc mam produkt do ust i utrwalacz, więc może już wyjmę obydwa. I produktem do ust jest pomadka płynna z Rosy, czyli marki Contigo. I w ogóle te pomadki są naprawdę mega fajne. Mogę wam serdecznie polecić, bo bardzo ładnie pachną. To jest pierwsza rzecz, którą się zauważa. Mają ładne kolory i mają super trwałość i nie wysuszają ust, więc naprawdę godne polecenia. Piękny zapach. Nie pamiętam jaki mam kolor, bo mi się oderwała naklejka, no ale taki mniej więcej, jakbyście szukały. Nawet pasuje do całości. Przyznam, że też nie wiedziałam jaka będzie pomadka, więc trochę zaryzykowałam. Nie pomyślałam o tym wcześniej, że to jest dosyć duże ryzyko, ale na szczęście Daria wybrała coś takiego w miarę neutralnego. I ostatnia rzecz to spray utrwalający i to jest z Urban Decay, ale nie All Nighter, tylko The Sleek. I to jest ich nowszy, z tego co wiem, nowszy spray, który jest sprayem matującym. Czyli nie dość, że utrwala, to jeszcze mocno matowi skórę, czyli idealne dla mnie. Przyznam wam, że nawet jestem zadowolona z tego makijażu, ale dokończmy go. Nienawidzę mgiełek. Okej, let's go. A więc tak właśnie wygląda skończony makijaż zrobiony całkowicie z kosmetyków, który wybrał mi ktoś inny. Mam nadzieję, że taki challenge się wam podobał i oczywiście czekajcie na następne filmy, bo już jestem zdrowa, więc filmy co piątek. A na kanale vlog oczywiście w każdą środę, więc do zobaczenia. A jeżeli jeszcze chcecie zostać na YouTube i oglądać go dalej, to kliknijcie koniecznie w film po lewej albo po prawej, a jeżeli jeszcze mnie nie subskrybujecie, to koniecznie to zróbcie klikając tutaj na górze.